from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running in circles, trying to catch my podróżujących do Antalii prosimy o przeprowadzenie do kontroli paszportowej, a następnie do strefy non-Schengen z wyjściami od 7 do 11. I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been running Uçağımıza hoş geldiniz. Lütfen el bagajlarınızı başüstü dolaplarına veya önünüzdeki koltuğun altına yerleştirin. El bagajlarınızı yerleştirirken koridoru boş bırakmayın diyeceğim. but I ain't got nothing left. Bu anda bizleri yaklaşık 19 santigrat derece ve açık bir gökyüzü bekliyor olacak. Sana göstereceğiniz için teşekkür eder ki görüşler. Uçaktan ayrılırken kabinin güvenini iade ediniz. Bugün Hüsan Express uçuşunuzun keyifli geçtiğini umar. Sizleri en kısa sürede yine ağırlamayı dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam Was znowu po długiej przerwie. Jak widzicie, wróciliśmy do domu, do Erciś, cali i zdrowi. Mogliście na początku tego vloga zobaczyć kilka ujęć z naszej podróży powrotnej. Nie nagrałam za dużo, bo wiecie jak to jest. Jak lecimy do Polski, to jesteśmy podekscytowani, jest dużo energii. I miłe są zawsze te powitania, a już w drugą stronę jak wracamy, to tak nie wygląda. Wiadomo, pożegnania zawsze są smutne, trudne, więc no też człowiek nie ma ochoty po prostu mówić do kamery w tym momencie. Ale parę klipów mogliście zobaczyć. Jesteśmy w domu już od jakiegoś czasu. A dlaczego była tak długa przerwa? Chcieliśmy te ostatnie tygodnie w Polsce spędzić tak na 100% z bliskimi, bez kamery, bez komputera, żeby to był taki czas dla nas. I faktycznie się to udało. Było bardzo intensywnie. Były kajaki, był grill ze znajomymi, było wesele mojego kuzyna, także świetnie się bawiliśmy i miło spędziliśmy czas z bliskimi. A później, jak już do Turcji przylecieliśmy, to tak naprawdę nie lecieliśmy tutaj do Erciś od razu następnego dnia. Wy mogliście zobaczyć już zlepek tych dwóch dni podróży razem, ale tak naprawdę między naszym lądowaniem w Antalii a podróżą do Van byliśmy jeszcze przez kilka dni w Burdur, w rodzinnym mieście Nuriego i spędziliśmy też czas z jego rodzinką. Także trochę to czasu zajęło, a później jak już tutaj dotarliśmy, w sumie jakiś tydzień temu, no to trzeba było najpierw dojść do siebie, ogarnąć się z tych walizek, zrobić zakupy, bo przecież po 2 miesiącach nieobecności niczego nie mieliśmy w lodówce poza keczupem. Wiadomo, pranie, sprzątanie, tego typu rzeczy, no i też odpoczynek po tej podróży. I mieliśmy też trochę załatwiania, bo jak jeszcze byliśmy w Polsce, to dostałam informację o tym, że jest do odebrania decyzja w sprawie mojego tureckiego obywatelstwa. Więc pojechaliśmy tę decyzję odebrać i tak dostałam tureckie obywatelstwo. Złożyliśmy już też dokumenty o turecki dowód.
i teraz na niego czekam, także już po wszystkim. A wczoraj jeszcze świętowaliśmy moje urodziny, także dopiero dzisiaj mam chwilę, żeby kamerę włączyć i do Was trochę pogadać. Ale myślę, że już teraz wrócimy do regularnego publikowania filmów i właśnie tutaj chciałabym Wam powiedzieć, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie. Chcielibyśmy podsumować ten nasz wyjazd do Polski i nagrać z Nurim taką pogadankę o tym, jak widzimy teraz Polskę, jakie różnice między Polską a Turcją teraz po tych latach mieszkania w Turcji zauważamy, czy Polska się jakoś zmieniła, co nam się w Polsce bardziej podoba niż w Turcji i odwrotnie. Więc może Wy macie też jakieś pytania w tej kwestii do nas, wtedy oczywiście zostawiacie je na dole, weźmiemy je pod uwagę, jak będziemy się do nagrywania tego filmu przygotowywać. To pierwsza sprawa, a druga, no oczywiście skoro obywatelstwo tureckie nareszcie dostałam, to też chciałabym nagrać dla Was film o tym, jak cały ten proces ubiegania się o obywatelstwo wyglądał, bo było to ciekawe doświadczenie, więc chciałabym się tym z Wami podzielić. Więc no, może też Was coś konkretnego ciekawi w tym temacie, to też możecie już o to pytać. I takie właśnie 2 filmy w najbliższym czasie dla Was planuję. A poza tym ciekawa też jestem, jak Wam minęły wakacje. Może ktoś z Was wyjechał do Turcji? Jeśli tak, to dokąd? Dajcie znać, czy Wam się podobało. Bardzo jestem tego ciekawa, jak Wy ten czas spędziliście. Chętnie czytam zawsze Wasze komentarze, więc opowiadajcie. No i tyle. No myślę, że nie ma co tutaj przedłużać. Wszystko u nas w porządku. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie wiadomości, w których pytaliście nas o to, czy wszystko w porządku, bo tak długo nas nie ma. Bardzo to jest naprawdę miłe. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Jesteśmy i wracamy już na nasze tory. Także do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie. Görüşürüz!